Splewka wesz rybia Argulus. Splewka przyczepia się do ryby za pomocą dwóch szczęk, które przypominają przyssawki, i licznych kolców, które są usytuowane na ich spodniej części. Tylko 15-20 osobników wystarczy, żeby zabić rybę przez noc. W Europie złowiono lina, który miał 28 cm i na jego ciele znaleziono ponad 4200 wszy rybich. Dzisiaj wszystko o splewce. Splewka znajduje się na 7. miejscu pod względem śmiertelności, jeśli chodzi o pasożyty. Wyprzedzają ją pasożyty jednokomórkowe oraz przywry, zarówno skórne, jak i skrzelowe. Czy to znaczy, że mamy ją bagatelizować? Na pewno nie, ale na nasze szczęście jest to pasożyt, który można zobaczyć gołym okiem, więc bardzo łatwo go zdiagnozować. Co to jest splewka? Argulus, popularnie nazywany rybią wszą, jest skorupiakiem. W związku z tym, że wysysają krew i limfę, są klasyfikowane jako pasożyty ryb słodkowodnych. Jest ponad 100 różnych odmian splewek opisanych, natomiast u welonów najczęściej występują splewki karpiowe. Są dość spore, samice mogą osiągać nawet około 9 mm. Splewka jest dosyć popularnym pasożytem, który występuje zarówno w Europie, jak i Azji, stąd każdego welona, którego przyniesiemy do domu, powinniśmy dokładnie obejrzeć pod kątem właśnie wszy rybich. Tak jak mówiłam, Argulus wysysa krew i limfę naszych ryb dzięki specjalnie do tego przystosowanej budowie. Na żywicielu może pozostawać bardzo długo, chociaż bez żywiciela w wodzie przetrwa 3 tygodnie, a bez wody jakieś 3 godziny. Skorupiaki te powodują liczne mikrourazy na płetwach, skrzelach, skórze naszych pupili, stąd też bardzo łatwo o infekcje wtórne. Jakie są objawy splewkowicy czy argulozy? Oczywiście zazwyczaj pierwszą niepokojącą rzeczą, jaką zauważymy, jest wystąpienie tej wszy na rybie. Chociaż w zależności od stopnia zainfekowania, zachowanie naszych ryb też może ulec zmianie. Bardzo zainfekowane ryby będą wyraźnie osłabione, zresztą nie ma się co dziwić, skoro pasożyt ten wysysa ich krew. Puszcza też pewnego rodzaju truciznę. Skóra może wydawać się poddrażniona, często występują też głębokie rany, aż tak głębokie, że sięgają nawet do mięśni. W ciężkich przypadkach następuje utrata łusek, letargia, siedzenie na dnie. Czasem też zdarza się takie erratyczne pływanie i też czasem ryba będzie się ocierać albo próbować właśnie zedrzeć tego pasożyta z siebie, więc może przepływać specjalnie i pocierać się o różne przedmioty, które znajdują się w naszym akwarium. Ogólna kondycja bardzo zainfekowanych ryb jest dosyć słaba. Najczęściej jednak ryby nie wykazują żadnych objawów poza obecnością samego pasożyta. Chociaż warto tutaj dodać, że pasożyt ten jest zwłaszcza bardzo niebezpieczny dla młodych ryb, które nie są w stanie właśnie wyżywić zwłaszcza dużej ilości pasożytów. Duża ilość tego pasożyta i jego szybkie rozprzestrzenianie się może przyczynić się do wysokiej śmiertelności w naszym zbiorniku. Należy też wziąć pod uwagę fakt, że splewka otwiera nam wrota do powstawania infekcji wtórnych, bakteryjnych, ale też mogą doczepić się do naszej rybki wszelkie inne oportunistyczne pasożyty, na przykład te jednokomórkowe. Dlatego zaraz po zauważeniu należy ją niezwłocznie eliminować. Najważniejsze w leczeniu, jak zwykle, to profilaktyka. Każdą rybę, która do nas trafi, czy to jest ryba importowana, czy z zoologicznego, czy kupiona lokalnie od kogoś, należy dokładnie obejrzeć pod kątem tego, czy bytują na niej wszy rybie. O kwarantannie będę mówić prawdopodobnie tak długo, aż 100% wszystkich weloniarzy będzie jej przestrzegać. I zwłaszcza teraz na to uwrażliwiam, kiedy w Europie szaleje wirus, który właściwie przedostał się z karpikoi i naprawdę dziesiątkuje zbiorniki. Naprawdę kwarantanna to jest podstawa, żeby nie stracić naszej ukochanej obsady. Najczęściej splewkę wystarczy usunąć mechanicznie, na przykład pensetą czy jakimś innym narzędziem. Do tego celu najlepiej jest położyć rybę na mokrym ręczniku, zakryć ją również mokrym ręcznikiem papierowym i delikatnie wyciągać splewki, jeśli jest ich mało. Problem powstaje w tym, że może się zdarzyć, że mamy bardzo dużo tych wszy i bardzo dużo ryb jest zainfekowanych, albo też nie mamy pewności, że nie mamy w wodzie już złożonych jaj. Wtedy więc najlepiej jest wdrożyć leczenie. Co do leczenia, spekulacje w internecie, naprawdę jest ich bardzo dużo i ciężko powiedzieć, komu ufać. Ostatnio też widziałam ciekawy odcinek na jednym z kanałów na YouTubie, jak jeden pan miał 3 splewki i wsadził je do 3 różnych pojemników i leczył. Do jednej dodał Melafix, którego absolutnie nie polecam do welonów. Melafix, do drugiego dał sól, a do trzeciego błękit metylenowy. I okazało się, że splewki w okolicach 10 minut umierały po soli i po Melafixie. Natomiast to
to badanie jest bardzo fajne i ciekawe, ale jest trochę niemiarodajne, bo nie wiadomo, jakie były stężenia i czy na przykład ryby nasze wytrzymają takie stężenia soli, które są potrzebne do tego, żeby zabić splewkę. Druga kwestia jest taka, że doświadczeni hodowcy karpi koi uważają, że nie zawsze na przykład właśnie sól, czy nawet nadmanganian potasu załatwi sprawę splewki. Do tej pory w Europie były różne leki, to były takie preparaty fosfoorganiczne, ale zostały one oczywiście wycofane, więc teraz trzeba manewrować z innymi preparatami. Uważa się, że o wiele bezpieczniejsze od wyżej wymienionych są środki, które hamują syntezę chininy. Jest to difluorobenzuron lub lefenuron, trudne nazwy, ale jednym z takich środków, który jest do tej pory dostępny na eBayu, jest preparat, który się nazywa Prazin-P, wyprodukowany przez firmę Waterlife Pond. I to są, z tego co się orientuję, to są takie tabletki, które wrzuca się do wody. Został ten środek polecony mi przez koleżankę, która miała dosyć duże sukcesy akurat z robakami kotwicznymi, które będą następne omawiane. W każdym razie ja nie miałam tego szczęścia, żeby mieć u siebie węż, więc nie próbowałam, ale to jest właśnie taki preparat na bazie difluorobenzuronu. Specjaliści od karpi koi i oczek wodnych spekulują również nad różnymi innymi metodami. Często też uciekają do leków weterynaryjnych, które są przeznaczone dla innych zwierząt, na przykład krów, czy przeciwko owadom. Na ten temat nie mam zdania, nigdy nie próbowałem, więc też bałabym się używać takich leków bardzo ostrych dla naszych kochanych świnek akwariowych. Niektórzy też spekulują o skuteczności lewamisolu. Inną metodą jest całkowite osuszenie zbiornika, gdyż splewka żyje bez wody, oczywiście tylko 3 godziny. To tyle na dziś, dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.